Tutaj musimy pyk zrobić. No, naciśnij. Tutaj naciśnij, tu. Opa, brawo. Tu musisz przejść tutaj, chodź tutaj, tutaj. Chodź tutaj. Tak, ale chodź tutaj. Maxi, chodź. Maxi, Medes, chodź. Alex, chodź. O nie, spółka się przewróciła, chodź szybko. To spółka się przewróciła. A dzień dobry, witam Was serdecznie tutaj z tego oto miejsca. Na wprost przede mną mam dla Was niespodziankę, coś co mój tata przygotowywał od jakiegoś ostatniego, no niecałego miesiąca można powiedzieć. Taką ekstra rzecz nam tutaj zrobił, żeby nam się przydała do pracy w naszej zagrodzie. No i dzisiaj pokażę Wam, co to właśnie jest, bo już przyjechało, jest zapakowane u Piera w samochodzie. Ja już sobie pozwolę tutaj roztworzyć te drzwi. Tak to się prezentuje póki co, a za chwilę zobaczycie ciąg dalszy, jak to będzie wyglądało tutaj na miejscu, bo to będzie stało właśnie tam, więc oglądajcie. To będzie szybka akcja. Tak, bo to tylko ciach, ciach. Nie, najpierw te prawe. Już możecie biegać. Pokaż, co tam jest w środku od razu. Jeszcze nie jest. No. Jeszcze trochę brakuje. No, wcale nie widać, żeby trochę brakowało. Widać, że jest pełna. Nie, tu jeszcze trzeba powiercić. Czyli taka podręczna szafka na wszystkie dłutka, wiertła. Wiertła, bity, Aha. takie rzeczy. Czyli tata mówi tutaj tak, taka podręczna szafka, Frezy, wiertła, bity, frezy, wiertła, bity, takie, żeby było magnesy, magnesy. no, wiertła do sękowania, nie?
Czyli wszystko takie, co generalnie się kupuje w pudełeczkach i tych pudełeczek się mnoży, to zamiast trzymać to w pudełeczkach, to jest ładnie i wyeksponowane, i pod ręką, i widoczne, i rozmiarowo poukładane, i widać, jak czegoś brakuje, to czego brakuje? To, co I nie szuflady. brakuje, to ma być tutaj w szufladach, nie? To, co jest Pokaż jeszcze drugą. dodatkowo. No, czyli taka szafka z tak naprawdę resztek materiału, które zostały w wyniku budowy tego stołu. Maybe our lives were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all building bridges. Tu jest takie coś, pociąga się tym i wyciągasz miecz. Ten, nie? Ten jest, jak chcesz odkurzacz podłączyć sobie, żeby tu ci nie paliło, to można tu odkurzacz podłączyć, nie? A normalnie się wkłada tutaj zwykły miecz, nie? Wtedy wkładasz zwykły miecz tutaj. Ten, wiesz? O. To jest właśnie po to, dlatego ona jest. Ona tutaj jest na tym, nie? Że wtedy jak chcesz zmienić sobie miecz, to tym tu się podciąga, wyciąga się ten miecz, można włożyć to, nie? To ma też właśnie. To jest dobre, jak wiesz, dużo ci pyli z tej strony, to można tu odkurzać. No bo jak nie, ale każdy, nie jeden. A to do czego ten miecz? No to jest miecz. Bo jak tniesz, nie? Idzie piła przecina, to tu się zawsze ci zamyka, klinuje, a ten miecz otwiera tutaj, Okej, wiesz? dobra. I ten, nie? Że ona ci przechodzi gładko wtedy, wiesz? I tak. Także to jest takie, wiesz, jakby dodatkowe urządzenie. No tu są klucze do wymiany piły, nie? Instrukcja tam jest. Tu jest przykładnica właśnie do kątowego cięcia, nie? Jak chcesz sobie kątowe ustawiać kąty, to wiesz, wtedy pod kątem tniesz, nie? Jak 90 stopni to 90. No to, czekaj. Wyżej, nie? Ta przykładnica jest właśnie bardzo fajna, bo tutaj bardzo precyzyjnie można sobie ustawiać wymiary, nie? Na przykład 30. Co ustawiasz tu 30, zabezpieczasz. No, wywalił. Bezpiecznik wywalił. Andrzejowi bezpiecznik wywalił. Andrzej! Dobrze, że mamy elektryka na miejscu. Co? Bezpiecznik wywalił. A Aleks by powiedział, co to się stało. A jak to się otwiera w ogóle? Musisz hasło podać albo kod. Jeszcze nic nie tnę. A i tak wywalił bezpiecznik. No wywalił, bo nie startuje, nie? Bezpiecznie wywalił. 2000 watów. Tak. No. Wyrzucił? No. Można tym sobie ciąć pod kątem.
miałeś ustawione? No to nie, no to widać. No to 70, 65, 65, no 70 stopni niecałe. To tak przypadkowo było tylko ustawione. Tak, tylko tak tego. Za każdy raz ją trzeba odmuchać, nie? Po pracy. Generalnie jest tak, że tutaj wewnątrz podczas cięcia, wiadomo, zawsze w takich maszynach stolarskich odpadem jest trocina. Ta piła stołowa, ona odprowadza trociny tą rurą do tego pojemnika. Ten pojemnik został dobudowany specjalnie do całości i on, jak sobie tutaj tu właściwie zerkniecie, ma przygotowany otwór i po prostu tam do tego zbiornika zbierają się trociny. Dodatkowo jeszcze samą piłę można podłączyć również pod odkurzacz. Czyli załączamy, może nie tyle co odkurzacz, ale tutaj można... Ona sama nie sypie. Musi Właśnie, być odkurzacz. ona sama nie sypie, czyli można podłączyć rurę od załączonego odkurzacza, który będzie wciągał, odbierał po prostu całą tą trocinę, która wiadomo podczas cięcia rozbryzguje się na zewnątrz. Możemy sobie tutaj sprawdzimy, albo jakbyś to wyciągnął i samo Nie, to weszło. weszło. No. Czyli można bezpośrednio zebrać do odkurzacza, czyli zrobimy sobie jakieś takie próbne cięcie, żeby pokazać jak to... Dużo cięcia, nie? No to... Tak, bo jeżeli są jakieś pojedyncze rzeczy, to nie ma aż takiego musu i obowiązku, ale warto jest sobie te trociny zbierać, bo i łatwiej też jest je potem po prostu opróżnić. Robimy tutaj prezentację, kochanie. I wszystko się zebrało ładnie do odkurzacza. Tak, bo generalnie są po prostu dwie opcje. Dodatkowo sobie można podłączyć odkurzacz, a on tam, tak jak już Wam pokazywałam, do tej kasety, która jest wyciągalną kasetą, zbiera sobie trocinę. Trzeba trochę odsunąć i ten, nie? I wyciągnąć. Jest wyciągnięty. O. I tu nasypało, nie? I mamy niewiele, ale jest. No tak, no mówię, no co to było za cięcie? Niewiele, ale jest. No i z powrotem do środka I dosuwa się w tą stronę. i dosunąć pod rurę wylotową dla trocin. A więc tak, o co chodzi? Chodzi o piłę, czy chodzi o stół? Tak naprawdę chodzi o jedno i o drugie, bo tutaj tata zaproponował, żeby właśnie zakupić większą piłę stołową o lepszych parametrach, wyżej wysunięte to ostrze, prawda? Na ile? Na 3 cm, tak? Ona ma 77 mm. Aha, na 77 mm, żeby po prostu już większe elementy można było ciąć, żeby to była już taka docelowo, taka wielofunkcyjna piła, która będzie tutaj nam potrzebna, bo my pracy w drewnie mamy tyle i one właściwie dopiero teraz startują, więc ta piła razem z tym stołem będzie stanowiła taką bazę i taką podstawę tutaj tych wszystkich podstawowe narzędzie do wykonywania tych wszystkich tutaj prac i piła została zakupiona i do piły został zaprojektowany tego typu właśnie stół, żeby to był stół i z częścią roboczą do pracy, żeby to był stół podczas cięcia, żeby ten odbiorczy stół, czyli żeby ten materiał, który sobie tutaj tniemy, ten blat tego stołu odbierał, czyli był tym takim stołem i roboczym, i stołem odbiorczym. Jeżeli nie korzystamy z piły, to wszystko możemy sobie tutaj poskładać, pozabezpieczać i mamy dosłownie samą tylko część właśnie tego blatu stołowego. Tu jeszcze będzie brakowało nam jednej rzeczy, takiego zabezpieczenia do blatu, ponieważ blat jest wykonany ze sklejki liściastej,
No sklejka brzozowa, liściasta, 21 mm i ona służy jako stół odbiorczy przy cięciu. Właśnie jest minimalnie, stół odbiorczy jest minimalnie niżej, bo wiadomo, to jest bardzo bezpieczne, jeżeli tutaj blokuje nam piłę. Chodzi o to. To jest wyżej, to jest niżej, czyli chodzi To jest, po prostu, stół jest niżej, tak. Niewiele, ale jest o ten milimetr, półtorej niżej. Nie? Tak, żeby nie było tej blokady, nie? Tego Tak, haczenia tego materiału. Bo to jest niebezpieczna sprawa przy cięciu piłą właśnie. No i mówione, nie? No czyli no normalnie, no tak jak sztuka nakazuje, nie? Że ten stół musi być wyżej, żeby ten nie blokował. O. On nie blokował. Pokaż jeszcze raz, ja Chodzi sobie o to, tutaj nie? nagram z tej strony. Powiedz. No, że jak przepuszczamy przez piłę, żeby tutaj nam nie uderzało w to, tylko Tak. żeby on był ciut wyżej i spokojnie odbiera i wtedy po cięciu to się obniża i ładnie odbiera sobie materiał. To tak właśnie na sucho tutaj zostało pokazane, o co chodzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I No ale powiedz, to wiadomo, do prac tutaj takich typowo cięcia piłą. Ta piła jest fajna, bo ma tarczę 260 mm. Tutaj zasięg cięcia jest aż 80 cm, formatować można na niej. Wysokość cięcia do 77 mm. Bardzo fajna piła, ma hamulec, szybko zatrzymuje tarczę. No i ma bardzo precyzyjną przykładnicę, co jest właśnie dużą zaletą tej piły, że można sobie bardzo precyzyjnie tutaj ustawiać wymiary. Wiadomo, żółta podziałka, wymiar wewnętrzny, biała zewnętrzny. Sobie ustawiamy i mamy prowadnicę prowadzoną w dwóch miejscach podpartą. Jak chcemy formatować większe elementy, to możemy jeszcze sobie tutaj wysuwać stół, opuszczać to i możemy tutaj ładnie formatować dalej. Przekładnicę można przestawić jeszcze o 1 stopień, czyli jeszcze dalej ona odejdzie. No to jak tniemy, to tniemy. Tutaj mamy stół odbiorczy, a jeżeli mamy prace jakieś takie typu klejenie, właśnie czyszczenie, malowanie, no to warto by było tą sklejkę czymś zabezpieczyć. I tutaj taki mamy pomysł, żeby tutaj w tym miejscu zrobić taką rolkę drewnianą i na nią nawinąć po prostu linoleum. Jak będą prace takie brudne, to linoleum sobie ściągamy, tu będą haczyki zahaczone i mamy blat przykryty. Kończymy pracę, odhaczamy, pokrętłem zwijamy z powrotem właśnie na tą rolkę i takie coś tutaj chyba coś tu zbudujemy, coś takiego, żeby tutaj było właśnie... jako takie dopełnienie Tak, funkcjonalności. bo szkoda tego blatu jest, bo to jest taki arkusz sklejki kosztuje 500 zł, nie? To Tak. jest nie tania sklejka. Nie? Bo mówiłeś, że to jest sklejka z drewna Brzozowa, liściasta i tak. ona jest o profilu, czyli ona jest o grubości 21 tak. mm. I właśnie tylko... Piekielnie drogie sklejki są w tej chwili. Ten arkusz kosztował 500 zł. Nie? Tak, no ale z tego arkusza powstał i blat, i No powstały i tutaj tam te te boczne elementy. plus te tutaj podstawy pod to. Właśnie. To podstawa pod piłę, boki te powstały i ten. Tak. Reszta jest płyty OSB, bo ona jest zdecydowanie tu. tańsza. I tu jeszcze fronty tych szuflad, tak? Nie, fronty to jest sklejka już trójka. Nie? Aha, już to Czyli jest... płyta OSB oklejnowana sklejką trójką. Okej, dobra. Czyli bo właśnie- pójść taniej, zdecydowanie taniej niż całość ze sklejki wykonana. No, bo stół jest stołem ruchomym, tak? Tak, mobilnym, Mobilnym. dokładnie. Bo Czyli jak pracujemy, to go sobie wystawiamy tutaj na środek warsztatu, żeby mieć zasięgi po wszystkich stronach. Kończymy pracę, odstawiamy go pod ścianę. Tutaj tu jest specjalnie przewidziane miejsce, żeby tu gdzie ta gdzie toaletka toaletka stoi, stoi teraz, on ma tak. tutaj się wsuwać pod tą szafkę właśnie i on sobie tu będzie stał z boku. Tak. A jak potrzebny do pracy, to wyjeżdżamy nim na Wyjeżdżamy. środek. Albo na środek, albo wyjeżdżamy na zewnątrz, bo No sobie tylko zbudujemy tam trzeba rampę. zrobić placyk. Nie? Tak, zbudujemy sobie rampę do później, tak? Bo wiadomo, nie teraz, Tak. nie w tej chwili. I teraz tak jak tata powiedział, on jest mobilny i kółka, które tutaj do niego zastosował, to są kółka plastikowe kółka z Żeby nie hamulcami. pisały po podłodze. Właśnie, żeby nie pisały po podłodze. I te kółka to jest jaki wymiar? Jaka to jest, Ja pamiętasz? nie pamiętam, Nie to pamiętasz. chyba, nie wiem, czy 150 to są, czy Aha. 140, już nie wiem, nie? Dobra, no Ale dobra. każde kółko ma 100 kg wytrzymałości. O nie? właśnie, i to jest istotne, nie? Bo teraz tak, stół to jest konstrukcja składająca się z nóg, blatu, No wiadomo, cała konstrukcja, nie? tak, Tutaj nogi, blat, no i cała ta konstrukcja, żeby jeszcze bardziej była funkcjonalna, to te wszystkie rzeczy
które tutaj są, zostały dobudowane do niej, tak? Bo mógłby być otwarty blat, że tylko na przykład jakieś skrzynie sobie możecie wkładać, coś. Ale tutaj została właśnie zbudowana kaseta do Odbioru trocin. odbioru tych trocin, które są wyrzucane tamtą oto rurą właśnie do tej kasety i tak jak Wam tutaj pokazuje ta kaseta, czy tam pokazałam, ta kaseta właśnie odbiera te trociny i całą ją po prostu wyciągamy i sobie opróżniamy. Dołożone zostały te oto tutaj szuflady. Szuflady są na prowadnicach i tak jak tata tutaj wspomniał, to jest już nie ta sklejka, tylko to jest już inna, to jest OBS po prostu oklejana. No i tutaj można sobie gromadzić różnej maści narzędzie, różnej kategorii narzędzie. Naprawdę fajnie się otwierają. Rączki zostały zastosowane dokładnie takie same, jak mamy tutaj właśnie w naszym warsztacie, żeby to wszystko razem się gdzieś tam współgrało, komponowało ze sobą. To jest rączka odpowiedzialna za ciągnięcie, pchanie, przesuwanie właśnie tego oto tutaj stołu i jeszcze dokładnie takie same szuflady, znaczy nie takie same, tylko jeszcze jedna szuflada została tutaj dołożona, też na jakieś takie, czy akcesoria, po prostu to, co w trakcie pracy do piły potrzebne jest, żeby mieć wszystko pod ręką, tak? No bo generalnie jak pracujemy przy pile, to stajemy sobie w tym oto tutaj miejscu. Kółka są blokowane, więc jak my sobie ustawimy ją odpowiednio w miejscu, w którym chcemy pracować, to ona sobie stoi i nam się nie przesuwa. One mają udźwig 100 kg. Każde kółko. Tak. A stół w ogóle, bo nie powiedzieliśmy o wymiarach. Stół ma szerokość 100 i na 180. jest długi na 180 i wysoki Na jest 92. na 92 cm. I z odpadów po tej właśnie drogiej sklejce powstał pomysł. Pozostałości tej płyty OSB 15 mm wykorzystaliśmy na zbudowanie tej szafki takiej. To jest szafka podręczna właśnie na wszelkiego typu wiertła do sękowania, wiertła piórkowe, wszystkie bity. No i tam akcesoria takie, 2 szuflady dodatkowe, gdzie możemy schować pudełka z pozostałymi akcesoriami. No wiadomo, tam przekrój wszystkich wierteł, różnych tam rzeczy, bitów i takich spraw. No i to jest właśnie z tej płyty OSB 15 mm i jest oklejnowane sklejką 3 mm właśnie, też liściastą. Czyli wyszło to zdecydowanie taniej niż byśmy to mieli zrobić ze sklejki, bo płyta OSB 15 kosztuje arkusz 75 zł, a sklejka 15 kosztuje 400 zł. Czyli to jest różnica, jest kolosalna. Ogromna różnica. To jeszcze nie jest skończone, to jest tak mniej więcej skończone, ponieważ tata mówi, że jeszcze tutaj będzie dowiercał, będzie jeszcze otwory na te wszystkie rzeczy, czyli to, co nam się mieści, czyli ten taki podstawowy komplet narzędzi, tych wierteł i tak dalej jest tutaj, a wszystko, co jest tam rzadziej używane. O właśnie, rzadziej używane, albo po prostu się nie zmieściło, bo są powielane pewne rzeczy, podwójne są pewne rzeczy. To są sobie te dodatkowe szufladki. Jak ona nawet jest, słuchajcie, otwarta, to tutaj dodatkowa półka też nam powstaje na coś, bo ona tak naprawdę nie koliduje tutaj nam z niczym, ponieważ ja się muszę tylko znowu odsunąć. Ona nam nie koliduje, z niczym nam nie koliduje, bo nawet w momencie, kiedy jest otwarta, to mamy dostęp do światła. To ten jeden tylko troszeczkę tutaj, o. Ale to jest zewnętrzny. O właśnie, bo jeszcze muszę pokazać Wam zewnętrzne oświetlenie. Więc idealnie się tutaj, można powiedzieć, wpasowała i ona została zamontowana, taka półka z kątowników została. Podpora, podbudowa pod nią właśnie, bo jest jednak dosyć ciężka i nie chciałem na wieszakach jej robić, tylko właśnie na podbudowie stalowej. Tak, no i co? No i właśnie tak jak mówię, ona będzie finalnie wstawiona tutaj, więc możemy tato, choć przestawimy toaletkę sobie gdzieś tam pod A no piec właśnie. i Odpuść hamulce. Tylko poczekaj, co? Hamulce odpuść. Nogą. Teraz poczekaj, ja muszę teraz przestawić kamerę. No Dobra, trzeba puścić. Czekaj, hamulce trzeba puścić. No i jedziemy. Nie tam do tyłu. Ciężki i nie ciężki, ale... Oj, piłę wyłączę. Wyłączam. No właśnie. Teraz możemy tą toaletkę odstawić na tą stronę. Ona nie jest aż taka. Ona na kółkach jest, tak? Trzeba je nasmarować. Śmiało. No i teraz jak nie używamy, to podjeżdżam. Teraz w parapet, żebyś nie uderzyła. Tak, ja widzę parapet. Ja mam już do parapetu. Czy bo ja na wycieraczkę najechałem.
O. I to po mojemu to tak może być właśnie, Teraz nie? można ją... I tak. Powiem Ci, że wcale tutaj nie ten... Nie koliduje Śmiało z jeszcze niczym. mogła być nawet, zobacz, widzisz, nie? No mogła być. Śmiało mogła być ten, ale no jest tak. Jest jak jest. Jest jak jest i tego. O. Także Je do szafki jest dojście i ten. A tak by nie było dojścia do szafki. tak, bo tak możesz sobie tutaj wejść, teraz się... No i widzisz, ile miejsca się zrobiło? Tak, więc docelowo sobie siedzi... No i tak z zewnątrz, wiecie, my akurat w tym momencie teraz mamy wrota na oścież otwarte. Ja lubię mieć te wrota na oścież otwarte. Teraz już wiecie, dlaczego mojego taty nie było w ostatnich odcinkach tutaj na miejscu, tylko my gdzieś tam się przewijaliśmy z pracami. Po pierwsze ze względu na to, żeby jak gdyby udostępnić miejsce naszemu elektrykowi pod całą tą instalację elektryczną, ale i mój tata przeniósł się po prostu do siebie, do warsztatu. Po prostu tata przeniósł się do siebie, do swojego warsztatu z wykonaniem tego stołu ze względu na to, że on tam ma i dużo miejsca i był w domu na miejscu. Nie musiał tutaj dojeżdżać tylko po to, żeby tutaj ciąć na miejscu i go składać, więc robił to u siebie pod domem, więc w przysłowiowych kapciach mógł w każdej chwili wyjść i sobie pracować nad tym stołem. Jeżeli chodzi o czas jego wykonania, to tak naprawdę on go zrobił w 2 dni, słuchajcie, ale potem go dopieszczał, a bo to jeszcze to, a to jeszcze właśnie szufladki, a to tamto. Świetny pomysł, bo jest i stół, jest i piła. Czyli takie 2 w 1, czyli dostaliśmy 2 nowe rzeczy tak naprawdę, plus 3. ta szafka wisząca. I tak jak mówię, to nie jest trudnej konstrukcji stół, bo ja widziałam, jak on go wykonywał. To nie jest trudnej konstrukcji stół, ale wiadomo, trzeba mieć narzędzia, jakąś tam podstawową umiejętność, żeby to zrobić. No i czas przede wszystkim, jakieś takie, wiecie, taką pasję, zamiłowanie. Mój tata, w gestii takiego tutaj dla Was informacji, mój tata nie jest, słuchajcie, stolarzem. To są rzeczy, to co wykonuje, to są rzeczy, które uczy się sam wykonując. Wykonując uczy się sam takiej, wiecie, tej powiedzmy podstawowej, tego podstawowego warsztatu stolarskiego. Mój tata jest samoukiem i raz mu lepiej wyjdzie, raz mu gorzej wyjdzie, raz coś, wiecie jak to jest, coś się źle wymierzy, coś się źle przytnie i człowiek tak uczy się na własnych błędach, własnej pracy, ale nikt mu nie pokazywał, jak takie rzeczy wykonywać. Sam czerpał wiedzę z filmów na YouTube i właśnie, wiecie, YouTube jest taką skarbnicą tak naprawdę i wiedzy, i doświadczenia wielu osób, bo chodzi o doświadczenie, bo wiele osób dzieli się z nami swoim doświadczeniem, a to są takie najfajniejsze, uważam, że wskazówki. YouTube jest póki co darmową platformą, z której możemy właśnie czerpać tego typu i inspiracje, i instrukcje, i dane techniczne, i to, i tamto. Naprawdę jest takim elementarzem w każdej kategorii, w każdej dziedzinie wiedzy i słuchajcie, osoby, które nagrywają filmy i wrzucają je na YouTube, docencie ich, klikając tą subskrypcję, klikając za każdym razem tego lajka pod danym filmem, bo to jest taka, wiecie, jeżeli Wam się to podobało, to zróbcie to. Ja Was nie namawiam oczywiście, tylko mówię, to Was nic nie kosztuje. Dzisiaj jest tak, że jeszcze on jest darmowy i póki on jest darmowy, naprawdę mamy dostęp do takiej wiedzy. Wiadomo, każdy sobie z nas wybiera, co lubi bardziej oglądać, co lubi mniej, ale pierwszą, podstawową rzeczą czasami zwróćcie uwagę, żeby nawet zaczerpnąć jakąś instrukcję. Nie wiem, wiecie, ja na przykład nie umiałam na początku złożyć wózka, tego dużego, głębokiego Alexa, żeby go zapakować do bagażnika i co zrobiłam? Odpaliłam na YouTube taką krótką, wiecie, 3-minutową, 2-minutową instrukcję i wszystko wiedziałam i miałam to za darmo. Więc wspierajcie twórców. Ja nie mówię o sobie, ale po prostu wspierajcie i szanujcie twórców, którzy dzielą się z Wami, bo to jest
i czas, i nagrywanie, i montowanie, i tak dalej. To tak, żeby złożyć taki jeden odcinek, tak jak ja mówiłam, tak jak ja robię te 30-40 minutowe, ja już dzisiaj potrzebuję mniej niż te 4 godziny, ale to czasami tyle trwa, bo wiecie, tu coś przyciąć, tam coś uciąć i chcę, żeby ten film w miarę wyszedł jak najlepszy, tak? Jak najlepszy w miarę naszych umiejętności, więc docencie to po prostu wy z drugiej strony, klikając to i te 2 przyciski subskrypcja, like, udostępnienie, bo to również bardzo mocno waży na szerokości gdzieś tam rekomendacji danych kanałów na YouTube. Więc tym oto akcentem takie coś Wam tutaj pokazuję, co powstało. A w międzyczasie właśnie chłopaki dalej stawiają ogrodzenie. Ja właśnie położyłam Aleksa spać. No i jeszcze ta lampka, bo przypomniało mi się, że ja Wam nie pokazałam, jak ona się pali, czyli świeci, jak się ją załącza. I da, Aleksio. O, pyk.